Taki mały element, a spowodował tyle problemów. Nic dziwnego, że to się zepsuło. Tu jest napisane Made in Japan. Pamiętacie film Powrót do przyszłości 3? Te słowa wypowiada dr Emmett Brown, kiedy wraz z Marty McFlyem odnajdują DeLoreana w kopalni. Niestety okazuje się, że jeden z układów elektronicznych jest uszkodzony. Nie jest dostępny w latach 50. Właśnie scena ma miejsce w 1955 roku, czyli kilka lat po tym, jak Japończycy napadli na Pearl Harbor. Wtedy jeszcze Amerykanie ich tak nie lubili jak dzisiaj. Marty wtedy uświadamia doktora, że Japończycy robią najlepszą elektronikę w latach 80. Ja dzisiaj pokażę wam mojego Jesu FT901D. Faktycznie robili niezłą robotę. Uszkodzeniu uległa dioda w wysokonapięciowym zasilaczu. Ale dzięki temu, że do tego sprzętu jest dostępna dokumentacja techniczna, kompletna dokumentacja techniczna, ten sprzęt można serwisować w nieskończoność. Zaczynamy. Witajcie na moim kanale. Tutaj Józek, SQ9JetX. W ostatnich odcinkach, w niektórych odcinkach miałem taką sekcję Muzeum SQ9JetX. Pokazałem wam kilka takich ciekawych starych rzeczy. Ostatnio jakby nie pokazałem nic ciekawego, dlatego dzisiaj pokażę wam coś ciekawego. Pokażę wam mój transceiver Jesu FT901D. Dlaczego będzie to ciekawa rzecz? Ponieważ to radio ma 40 lat. Wyprodukowane zostało w 1979 roku. Jest starsze ode mnie. Ja posiadam go od 2005 roku. Zakupiłem go w Wielkiej Brytanii na aukcji internetowej. Oczywiście, jak to zwykle bywa w aukcjach internetowych, wszystko jest idealne, nigdy nie używane, ma nowe końcówki mocy, wszystko jest w porządku. Kiedy dotarł do mnie do domu, okazało się, że wcale tak nie było. Cały był oblepiony tytoniem, ponieważ ktoś go używał i palił jednocześnie przy radiu przez lata, bo to nie dało się tego tak umyć. Trochę mi zajęło to czasu, żeby doprowadzić ten sprzęt do używalności, ale to, co było z zewnątrz, to jest nic. W środku było więcej problemów, ale nie odesłałem go z powrotem właścicielowi. Zostawiłem go sobie, ponieważ z jednej strony nie zapłaciłem za niego zbyt dużo pieniędzy, a z drugiej strony jest to fantastyczna szkoła elektroniki. Okazało się później, że jest to świetna szkoła elektroniki. Dlaczego? Ponieważ modułowa konstrukcja tego radia, z jednej strony modułowa konstrukcja tego radia, a z drugiej strony dostępność dokumentacji technicznej. Taką dokumentację techniczną, jaką opracowała firma Jesu do tego sprzętu, takiej dokumentacji może pozazdrościć wiele firm. Naprawdę. W każdym module, w każdym z tych modułów, każdy moduł jest opisany w tej instrukcji. Dokładne są schematy, dokładnie wszystko jest opisane. Opisane są nawet napięcia kontrolne w różnych punktach do sprawdzenia. Jeżeli te napięcia się zgadzają, sprzęt powinien działać. Dodatkowo firma Jesu opisała również w tej instrukcji serwisowej pewne modyfikacje, które zaleca się wykonać, aby ten sprzęt działał przez lata, aby się w nim nic nie uszkodziło. Ponieważ w pewnym momencie okazało się, że są pewne problemy z niektórymi elementami i w tej instrukcji właśnie przedstawiono, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. No to zobaczmy do środka, co tam słychać. Tak wygląda Jesu FT901D wewnątrz. Zdjąłem mu oczywiście tutaj tą obudowę. Tutaj już jest taka nakładka z plastiku, która zasłania nam te elementy, te moduły. Odłączę go od gniazdka, od sieci, żeby mi się nic nie stało. Pierwsza rzecz, jak otworzycie kiedyś taki transceiver, ktoś kiedyś miał taki transceiver sobie kupi, życzę wam tego. Ciężko jest dopaść coś takiego obecnie. W dobrym stanie już w ogóle. Oczywiście za jakieś pieniądze takie, które można by wydać na coś takiego. Jeżeli będziecie kiedyś posiadali taki transceiver,
te naklejki, gdzie jest napisane Danger High Voltage, one naprawdę ostrzegają nas o tym, że tam jest wysokie napięcie. Tu wewnątrz tego ekranu znajduje się wzmacniacz mocy na dwóch lampach 6146. To są takie lampy pierwszy raz wykonane i wypuszczone na rynek przez firmę RCA w latach 50. Napięcie anodowe w tym wypadku wynosi 950 V. Pierwotnie firma RCA zalecała napięcie 750 V, ale firmy potem, które produkowały transceivery, zdecydowały się na podniesienie nieco tego napięcia, ponieważ te lampy pracowały zazwyczaj z modulacją SSB, czyli nie było przez cały czas nadawanej fali nośnej, tak jak to w przypadku jest AM-u czy FM-u. Dlatego można było nieco to napięcie podnieść, żeby uzyskać większą moc w modulacji SSB. Jak widzicie, radio jest wykonane bardzo solidnie. Znajduje się w metalowej obudowie, metalowe chassis, w którym zamontowano poszczególne moduły. Moduły są, może wyciągnę zasilacz, który przed chwilą naprawiałem. Moduły znajdują się właśnie w takich przegródkach. Jeżeli są jakieś wrażliwe elementy, na przykład wrażliwe na energię włócze, to są dodatkowo ekranowane. Pomiędzy sobą również posiadają niektóre elementy ekrany. Akurat zasilacze nie posiadają tych ekranów, ale już zobaczcie, tutaj na przykład jest taki ekran, taka blacha, która odizolowuje nam ten zasilacz od następnych stopni. To jest właśnie zasilacz, który się uszkodził. Tutaj została wymieniona dioda wraz z rezystorem. Zobaczcie, tutaj jeszcze widać, że ktoś już tutaj w tym grzebał. To ja w tym grzebałem. Ja zrobiłem tą modyfikację, którą właśnie zaleca firma Yaesu. Wymieniłem po pierwsze, w całym radiu zresztą, wymieniłem kondensatory elektrolityczne, ale również właśnie wymieniłem tutaj, pozamieniałem zgodnie z zaleceniami firmy Yaesu rezystory w tych dzielnikach napięciowych, po to, żeby właśnie nie nastąpiła taka sytuacja, bo zdarzało się tak właśnie, że te rezystory w wyniku przepływu prądu nagrzewały się, zmieniał się rozkład napięcia na tych rezystorach, po pewnym czasie ze starości po prostu się te rezystory degradowały i zmieniał się rozkład napięcia na kondensatorach i na przykład mogło się okazać, że na jednym z kondensatorów jest większe napięcie niż na drugim, dużo większe niż na drugim. Kondensatory są na 250 V obecnie, ale wcześniej były trochę na mniejsze napięcie i przez to następowało przeciążenie kondensatora i rozrywało go, co powodowało, widziałem kilka zdjęć w internecie, gdzie taka płytka potrafiła popękać, zniszczyć się, no i trzeba było potem sobie jakoś poradzić, zazwyczaj odbudowując ten moduł. Jak zapewne przypuszczacie, jeżeli trzeba coś tutaj w tym radiu pogrzebać, to ciężko jest coś pomierzyć, ponieważ wewnątrz tych przedziałów te płytki nie są dostępne. Nie da się tam podejść multimetrem czy oscyloskopem w łatwy sposób. Dlatego trzeba sobie jakoś poradzić. Oryginalnie Yaesu zalecało taką płytkę, którą wkładamy tutaj do tego slotu tam wewnątrz i do tego slotu od góry wkładamy płytkę, którą chcemy przebadać, sprawdzić. Tylko trzeba sprawdzić polaryzację, bo tu już niestety możemy ją włożyć w dwojaki sposób, dlatego jest to bardzo ważne, ponieważ w niektórych przypadkach włożenie odwrotnie może spowodować uszkodzenie, dlatego trzeba być ostrożnym. Kiedy włożę tam płytkę w ten sposób, mogę już tutaj sobie dokonywać pomiarów. Mam wyciągniętą jakby z obudowy, ale jednocześnie funkcjonującą w radio. Tą płytkę akurat sam wykonałem, ponieważ ciężko ją dostać, nie da się właściwie jej kupić nigdzie. No to wyjmiemy może i włożymy z powrotem, żeby już była na miejscu. No i tak widzicie, w tym radiu są trzy zasilacze tak naprawdę, ponieważ mamy zasilacz C, bodajże B, a jeszcze jest zasilacz A, prostownik, który prostuje nam napięcie anodowe, on tam się znajduje poniżej tej płytki tu wewnątrz. Transformator, tutaj jest ta część cyfrowa, tak naprawdę w tym radiu znajduje się również część cyfrowa, ponieważ sam wskaźnik częstotliwości znajduje się tutaj wewnątrz tej skrzynki, a VFO znajduje się poniżej. Tutaj poniżej tego. Ogólnie, żeby czasami niektóre elementy wyjąć, trzeba pół radia rozebrać niestety, ale z drugiej strony on jest
ten transceiver jest wykonany bardzo solidnie, więc naprawdę przenoszenie jego jest naprawdę problematyczne. Nie zabierzemy go na wakacje. On waży około 20 kg. A z drugiej strony w instrukcji firmy Yaesu do tego sprzętu jest powiedziane, że w przypadku instalacji w pojeździe i tak dalej, więc była taka możliwość. Ja niestety nie posiadam tego modułu, chociaż pewnie bym go nie wykorzystał. Tu z tyłu można było w wersji DM, ponieważ to jest transceiver w wersji D. Różni się od DM tylko tym, że nie posiada przekształtnika. Tutaj z tyłu był taki falownik, który zasilał nam z napięcia stałego 12 V cały transceiver. Ja akurat tego nie posiadam, ale akurat nie potrzebuję tego, ponieważ nie wiem, jakim musiałbym jeździć samochodem, żeby to po prostu włożyć sobie na przykład pod deskę rozdzielczą. Może w jakichś Cadillacach albo w jakichś innych Chevroletach to by się sprawdziło, ale nie w takich naszych europejskich samochodach. Poza tym dzisiaj są inne rozwiązania lepsze. Radio to jest jedno, antena to jest drugie. I tak właśnie wygląda Yaesu 901D, FT901D w środku. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda od przodu. Włączmy go, zobaczmy, jak chodzi. Poskładałem Yaesu z powrotem, tak żeby można było go użyć. Załączyłem żarzenie lamp. Musimy chwilę poczekać, żeby lampy osiągnęły odpowiednią temperaturę, żeby działały tak jak trzeba. Najgorsze, co możemy zrobić w takim lampowym sprzęcie, to nadawać na nienagrzanych lampach. Wtedy dochodzi do zimnej emisji i jest to szkodliwe dla samych lamp. Dlatego musimy chwilę poczekać. Ten pstryczek ma to do siebie, że możemy to żarzenie wyłączyć. Dzięki temu możemy dość mocno ograniczyć pobór energii przez to radio. W stanie takim, kiedy mamy wyłączone żarzenie lamp, on pobiera z sieci około 70 W mocy. Tyle co komputer. Że komputer jeszcze przy okazji coś liczy, myśli, a tutaj tylko urządzenie działa. Ale to jest urządzenie z lat 70., więc musimy mu to wybaczyć. Yaesu wyposażony jest w odczyt cyfrowy częstotliwości oraz jeszcze klasyczną skalę taką mechaniczną. Ona czasami się tutaj potrafi zaciąć. Ciężko jest to naprawić, nie mam na razie pomysłu, jak to zrobić. Po prostu kręcę gałką i nic się nie dzieje, a akurat teraz jest wszystko w porządku. Widzimy, możemy sobie tutaj zmieniać płynnie częstotliwość. Jest to mechaniczne urządzenie. W środku jest kondensator, więc jest to po prostu regulacja liniowa. Nie jest to żadne jakieś cyfrowe VFO, tylko po prostu normalny w świecie generator LC. Jak widzicie, urządzenie wyposażone jest w pasma 160, 80, 40, 20, 15 metrów oraz 4 zakresy pasma 10 metrów. W nowszych modelach, czyli w modelu 902, mamy dodatkowe jeszcze pasmo warc. Tutaj ten przełącznik wtedy ma więcej pozycji. No niestety mój jeszcze jest sprzed tych czasów, kiedy pasma warc były dostępne. Mamy tutaj również filtry oczywiście. Ten filtr jest bardzo ciekawy, ponieważ on działa na pośredniej częstotliwości. To nie jest filtr audio, tylko właśnie działający na pośredniej częstotliwości. Filtr audio znajduje się tutaj, ale on jest wykorzystywany tylko w łącznościach CW. Bardzo ciekawą rzeczą jest skala cyfrowa, którą musimy kalibrować. Wielu kolegów zawsze, pamiętam mnie tam, kiedyś z kolegą rozmawiałem, mówi: Józek, ale umawiałeś się ze mną na innej częstotliwości, a nadajesz na tej. Ja tak naprawdę do końca nie wiem, na jakiej częstotliwości nadaję. Nadaję z dokładnością powiedzmy plus minus 1 kHz. Ponieważ za każdym razem muszę sobie tutaj tą skalę skalibrować, ale i tak ta kalibracja nie jest taka dokładna jak w obecnie stosowanych rozwiązaniach, ale nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Nawiążmy łączność. Wywołanie ogólne nadaje SQ9 JJX, SQ9 Jadwiga Xantypa nadaje wywołanie ogólne i słucha. Wywołanie ogólne nadaje SQ9 JJX, SQ9 Jadwiga Xantypa nadaje wywołanie ogólne i słucha.
Jeszcze raz prosił? SQ9JJX. SQ9JJX, dzień dobry, 559. Witam cię serdecznie, tutaj SQ9JJX, Józek, ja nadaję spod Krakowa. U mnie również 5.9 bez problemu. Ja fajnie, Józef, piątka, dziewiątka w Orzechu też bez najmniejszego problemu. Józef, dziękuję pięknie, ściska prawica, dziękuję, tu SN120 ASP. Dziękuję również, dziękuję, nie zatrzymuję. 73, do usłyszenia, tu SQ9JJX, żegnam się. Grażyna, Irena. SQ8, Adam, Grażyna, Irena. Jak widzicie, nawiązałem łączność ze stacją okolicznościową Stanisław Natalia 120 OSP. W moim wypadku moc wynosiła około kilkudziesięciu watów, natomiast antena, jaką stosuję, to jest antena W czy DZZ, którą Wam za niedługo pokażę, bo jest to dość ciekawe rozwiązanie. Stare jak świat, ale dla elektrotechników, elektryków naprawdę zrobi na Was wrażenie, jakie tam są zastosowane triki. Bardzo proste, ale jednak wtedy zobaczycie, że rezonans faktycznie się przydaje. Chciałbym Was zachęcić do oglądnięcia innych moich filmów na tym kanale. A tymczasem ja się tutaj jeszcze trochę pobawię, ponieważ mam chwilę czasu. I zapraszam Was już niedługo na mój kanał ponownie. Żegna się z Wami SQ9JJX Józek. Trzymajcie się.